Położone w centrum Polski województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z ciekawszych regionów kraju. Różnorodność krajobrazu, piękno dzikiej przyrody to walory, którym nie oprze się żaden turysta. Województwo to znajduje się na pograniczu 3 ogromnych pojezierzy otaczających Wisłę. Dzięki tak atrakcyjnemu położeniu mogło na jego terenie powstać aż 8 parków krajobrazowych. Turyści chcący przemierzać te tereny mogą liczyć na mnóstwo atrakcji. Szlaki kajakowe na Brdzie, Wdzie i Drwęcy uznawane są za jedne z najpiękniejszych w Europie. Miłośnicy żeglowania natomiast mają wyśmienite warunki do uprawiania swych pasji na Zalewie Koronowskim, Włocławskim czy Gople. Turystyka aktywna to nie tylko sporty wodne, to również odkrywanie ciekawostek przyrodniczych czy obserwacja ptaków. Na terenie parków krajobrazowych możemy też zapoznać się z historią regionu, odwiedzając najstarsze zabytki w Polsce. Szlak Piastowski to powrót do kolebki państwa polskiego, natomiast szlak Chopina pozwoli nam dotrzeć do miejsc, które w młodości odwiedzał słynny kompozytor. Na terenie województwa organizowane są liczne imprezy tematyczne. Do najbardziej znanych należy turniej rycerski w Golubiu-Dobrzyniu. Miłośnicy przysmaków regionalnych nie mogą pominąć festiwalu smaków w Grucznie, gdzie jak zwykle czeka na nich dobra kuchnia i świetna zabawa.
Ważnym elementem na mapie turystycznych atrakcji województwa kujawsko-pomorskiego są uzdrowiska. Najstarszym i zarazem najbardziej znanym jest Ciechocinek. Powstałe w XIX wieku tężnie służą licznie przybywającym tu kuracjuszom do dziś. Jest to największy oraz najstarszy zespół tężni w Europie. Podobny kompleks tężni solankowych znajduje się w Inowrocławiu, a najmłodszym ośrodkiem leczniczym regionu jest Geotermia Grudziądz. Tężnia zamknięta w szklanej piramidzie wykorzystuje solankę wydobywaną z głębokości 1600 metrów. Położona nad Brdą i Wisłą Bydgoszcz zachwyca wszechobecną wodą, która umożliwia uprawianie sportów oraz turystyki wodnej w samym centrum miasta. Wybudowany w XVIII wieku kanał bydgoski jest unikatowym w skali świata zabytkiem hydrotechnicznym. Mieszkańców Bydgoszczy i przybyłych tu turystów zachwyca Wyspa Młyńska. W jej sąsiedztwie znajduje się Opera Nowa i Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego. Każdego roku blisko 2 miliony turystów przyjeżdża do Torunia, by podziwiać wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Starówkę, stanąć pod krzywą wieżą, posmakować słynnych pierników i odwiedzić dom, w którym urodził się Mikołaj Kopernik. W zupełnie niecodzienny sposób możemy obcować z zabytkami Torunia przy okazji Festiwalu Światła Skyway. Spacer bulwarem filadelfijskim czy możliwość zobaczenia Torunia przeglądającego się o zmierzchu we wodach Wisły to niezapomniany widok na długo zapadający w pamięć. Chełmno to podobnie jak Rzym położone na 9 wzgórzach zabytkowe miasto. To jedyne miasto w regionie, którego panoramy można zobaczyć ze wszystkich stron świata. W chełmińskiej Farze znajdują się relikwia świętego Walentego i co roku są tu organizowane słynne walentynki chełmińskie. Pomimo swojej ponad 800-letniej historii, nadal tętni życiem i tryska młodością, jak na miasto zakochanych przystało. Monumentalna panorama wybudowanych na stromym zboczu barokowo-gotyckich spichrzy to zachwycający turystów widok, który oferuje nam Grudziądz. Historia tego miasta sięga wczesnego średniowiecza, a gotyckie spichrze przypominają tutejsze tradycje handlu zbożem. W mieście znajdują się liczne punkty widokowe na Dolinę Dolnej Wisły. Grudziądz to urokliwe miasto ze swą niepowtarzalną atmosferą. Włocławek to stolica Kujaw. Odrestaurowany rynek, gotycka katedra, zrewitalizowane bulwary z pływającą sceną wodną to atrakcje miasta, które przyciągają turystów. Jednak chyba tym, co najbardziej przyciąga turystów do Włocławka, to Zalew Włocławski. Miłośnicy sportów wodnych mogą tu zasmakować prawdziwej żeglarskiej przygody. Bogata kultura, piękne zabytki, malownicze pejzaże oraz dzika przyroda to walory, które sprawiają, że zarówno mieszkańcy tego regionu, jak i turyści mogą bez zawahania powiedzieć: lubię tu być.